Jak dowiedziałem się, że mam zostać sędzią w konkursie ptaków mówiących, to bardzo się ucieszyłem i jestem zadowolony, że mogłem służyć swoją wiedzą i doświadczeniem z papugami, które już jednak mam dosyć długo. A najpierw była to Rozella białolica. Rozellę mam do dzisiaj, później miałem Amazonkę, a później dostałem Carlosa. Jest ze mną od 9 lat. Chodź. Halo. Jest oczywiście dużym pieszczochem, złośliwcem, złośnikiem i bałaganiarzem. Też potrafi powiedzieć kilka słów, chociaż oczywiście do rekordowo mówiących nie należy. A ponieważ ja gram na katarynce, Carlos ze mną występuje, więc od ludzi nauczył się mówić papa. I teraz jak ktoś przychodzi i ogląda papugę i chce odejść, mówi papa, to zdarza się, że Carlos odpowiada papa, tak jakby umiał rozmawiać, co się bardzo podoba. Chodź. Ja miałam papugę 22 lata, która, prawda, jest... Kiedy kamera, to on nie chciał nic mówić. A jak poza kamerą, to był wszystko robi. Nawet z nim jeździłam do szpitali, do ośrodków, do szkół, jako papugoterapia. I świetnie się tam zachowywał, prawda, świetnie się prezentował. Ale jak nie widział kamery, bo kamera jednak stresuje. Ja muszę powiedzieć, że mnie też kamera stresuje, więc współczuję tym ptakom naszym. Witam serdecznie. Moje nazwisko Hanna Chybicka. Reprezentuję Polskie Towarzystwo Miłośników Ptaków Egzotycznych, które już istnieje ponad 20 lat. Działamy tak właśnie jako papugoterapia już 20 lat. Dobre czy nie? Dobre, smakuje mu. Ja sam miałem, jak kiedyś wiecie, swoją papugę, która według mnie mówiła bardzo dobrze. Wtedy niestety się występowało głównie przy widowni, gdzie ona się peszyła, potrafiła milknąć, a była bardzo gadatliwa. Dzień dobry Państwu, jestem Baron, jestem łaskawy katole. Litwo ojczyzno moja, Ty jesteś Jakole. Litwo ojczyzno moja, Ty jesteś Jakole. A więc troszkę miałem gorzej z ocenianiem, bo właśnie oceniałem to z perspektywy Karola i szukałem takiego zakresu słownictwa, które on by miał. Nawet w tych czasach, kiedy on był u mnie jeszcze, zanim niestety mi uciekł. Ale myślę, że z tamtych czasów byłby dużą konkurencją nawet w tej chwili z tamtym swoim słownictwem. Ostał mi się Aleksandretta większa, jest to Arni, który już zostanie u mnie. Niestety nie jest tak zdolny, nie mówi, potrafi się bardzo to głośno drzeć, i jest okrutnym pieszczochem i jest bardzo przyjazny. Tylko trzeba pamiętać o tym, że papuga nie będzie tak sobie jak pies przylegała do każdego, żeby go pogłaskał. Także tym, którzy chcieliby mieć papugi, muszą się wziąć, że jest to jak dziecko, które wychowujemy i jest dla nas, a my dla niego. I szczególnie my dla niego. Wcześniej współpracowałem z panem Śmietańskim, który wyhodował najlepiej gadające gwarki w Polsce, które na tych konkursach zakosiły wszystkie papugi gadając najlepiej. Pierwszy raz miałem do czynienia z konkursem jako juror. Muszę przyznać, że było to bardzo pracochłonne dla mnie, bo ja wszystkie filmiki oglądałem, notując sobie, ile słów która papuga powiedziała. Natomiast w momencie, kiedy doszedłem do Grigoria, to już przestałem liczyć te słowa, bo było ich za dużo. A co тебе сказать? Dodałem pierwsze miejsce Grigoriowi, dlatego że była jeszcze też interakcja między nim a właścicielem. Natomiast to drugie, Żako z Polski, też super mówiło, natomiast nie była pokazana ta interakcja z właścicielem. Kochasz mnie? Bo ja cię kocham. Mocno. Amazonka, która pięknie śpiewała, też była super. Kukułeczka, kuka. Ale bardziej dla mnie liczyła się ilość słów, które ptaki opanowały. Miałam regulamin, który mnie ograniczał do pewnych punktów, czyli
Od 0 do 10 to, co one potrafią, czyli mowa, śpiew. No i jeszcze miałam możliwość, że mogłam dodać 5 punktów, ale było to dla mnie za bardzo ograniczenie, bo uważałam, że można było jeszcze więcej ocenić. Dodatkowe 5 punktów mogłam dać za kontakt ze swoim właścicielem, jak on reaguje na to, o co się do niego właściciel zwraca. Uważam, że te 5 punktów to troszeczkę za mało, bo niektóre papugi naprawdę świetnie okazywały swoje zdolności manualne, kontakt ze swoim właścicielem, ale za to miały słabszy zasób słów i dla mnie to było bardzo trudne, naprawdę bardzo trudne do osądzenia, opunktowania. Ja bym im wszystkim dała pierwsze miejsca, gdyby taka była możliwość. Ale tymczasem musiałam i wybrałam Grigori z Rosji, bo Grigori jednak największy zasób słów, kontakt ze swoim właścicielem, śpiewał Katiuszę. Katiuszę. Gdzie Katiusza? Katiuszę. Świetnie naśladował różne głosy zwierząt. Mało to romansował ze swoją narzeczoną, Żako również, która się nazywa Ksiusza. No to było coś pięknego. Drugie miejsce dałam Żako z Polski, która pięknie też śpiewała, też kontakt, ale może za mały zasób słów. Raz potek, dwa potek, druga. Ładna to psenka, niedługa. Trzecie miejsce to Amazonka Eryk. Świetnie śpiewał. Na potek, niedługa. Ładna to piosenka, niedługa. Gdyby stanął do konkursu Mam Talent, na pewno by zajął pierwsze miejsce. Niektóre ptaki więcej potrafiły, ale kiedy były nagrania, jednak nie potrafiły się wykazać. Ale jeszcze jedno. Się cieszę, że sponsor wybrał najsympatyczniejszego papuszkę falistą Stefanka. Cześć. Cześć Stefan. Cześć Biletko. No daj buziaka. To jest niesamowita papuszka i dziękuję za to sponsorowi, że potrafił wyróżnić Stefanka. Byłem pod wrażeniem kilku papug. No wiadomo, że Grigori, który wygrał, no był rewelacyjną papugą, bo miał duży zakres słów, ale też właściciel z nim rozmawiał. Oceniałem nie pojedyncze słowa, a zwroty jakieś oraz rzeczy sytuacyjne, gdzie ptak potrafił odpowiedzieć właścicielowi, tak jakby z nim prowadzić rozmowę, czy na jego zawołanie umiał powtórzyć, czy na przykład jeżeli ktoś zanucił melodię, to ją ciągnął i kontynuował. Słowa nie liczyłem ilości tych słów, ponieważ jakbyśmy wzięli Żako czy Amazonkę, która jest bardziej zdolnym ptakiem i łatwiej je nauczyć, duży podziw na przykład wtedy wzbudza nimfa czy inna mniejsza papuga. Trzeba zwrócić uwagę na to, że są gatunki, które są bardziej ciężkie do nauczenia i są gatunki, które bardziej są śpiewające, gwizdzące. Ja brałem pod uwagę i ptaka, i jego zakres. I w momencie, jeżeli jeszcze to było połączone z jakąś sytuacją, że on to robił w jakiejś sytuacji, to było to bardzo fajne. Czy każdy mógłby zostać sędzią? No nie wiem, wydaje mi się, że troszeczkę doświadczenia z ptakami trzeba mieć. Ja wiem, że to subiektywnie się odbiera, to jak tam ptaki mówią. Jednemu może się podobać to, że akurat on śpiewa, innemu, że coś tam mówi fajnego, prawda? Więc to wydaje mi się, że troszkę doświadczenia z ptakami wypada mieć, żeby łatwiej móc ocenić całokształt. Gdybym nie miała papugi swojej, to bym w życiu nie uwierzyła w to, że ptaki mówią. Nie potrafiłabym chyba ocenić, ale jednak po tym, że miałam papugę tyle lat, 22 lata i zobaczyłam, na co jest go stać i jaki kontakt mam z nim. Mam nadzieję taką, że tradycja będzie podtrzymana i że mistrzostwa będą regularne, bo jest to fajna zabawa i fajne pokazywanie, że ludzie kochają jednak zwierzęta i ptaki.